Ja wspominam to wszystko o tyle, w ogóle okres dziecięcy dobrze, że powiedzmy tak, ojciec był sędzią, miał odpowiedzialne stanowisko, wobec tego był szanowany, był znany, to była taka śmietanka małomiasteczkowa. Mieszkaliśmy w Samborze, no więc tam były dość dużo szkół. Sambor to było miasto tak 20 parę tysięcy ludności, pod 30, ale do 30 nie dochodził. I były gimnazjum żeńskie, 2 gimnazja męskie, pierwsze klasyczne, drugie matematyczno-przyrodnicze, poza tym seminaria i takie inne. Więc stosunkowo było tych szkół dużo. I było gimnazjum żeńskie, czysto żeńskie, więc myśmy chodziły, miały spokój z tym gimnazjum żeńskim, a męskie było klasyczne z łaciną greko, a drugie matematyczno-przyrodnicze bez łaciny greki. Poza tym no, były i inne szkoły, ale było ważne to, że było gimnazjum żeńskie. Więc można było tam swobodnie chodzić i dziewczęta do tego gimnazjum chodziły. No i tam były narodowości w stosunku do ludności. To znaczy były i Polki, Rusinki i Żydówki. Przyjmowane do szkół w pewnej liczbie niewielkiej. Z medycyny nas było dziewcząt 10 w ogóle na roku. I w tych 10, to ile pamiętam, było 8 Polek i 1 była Rusinka i 1 Żydówka. Taki był ten układ. No a po skończeniu tych szkół, powiedzmy z Sambora, to już się jechało do Lwowa, bo to był Sambor, to już tak jak gdyby przynależał do Uniwersytetu Lwowskiego i tam na Uniwersytecie Lwowskim też trzeba było już, był Wydział Lekarski, no mnie interesował Wydział Lekarski, więc też były trudności z dostaniem się, bo było 10% tylko kobiet, więc bardzo mało. W każdym razie to już było związane z tym, że jak człowiek się chciał dostać na medycynę, no to musiał się starać o dostanie się na ten wydział. W Lwowie był egzamin wstępny i przyjmowano 10 dziewcząt, więc jak wiadomo, nie za wiele. Mama niczym nie była, znaczy żoną sędziego. Nie miała zawodu, bo w tym okresie kobiety nie pracowały, tym bardziej, że powiedzmy, raczej jeżeli mężczyzna, ojciec miał pewne stanowisko, tak jak sędzia, bo to było poważne, to już kobieta wtedy się nie pchała, jak to się brzydko mówiło. To znaczy ojciec decydował, był głową rodziny, panem domu. Ja się urodziłam w małej dziurze w Bukowsku. To jest pod Sanokiem, bo mój ojciec był sędzią i był jako młody sędzia tam właśnie w sądzie. Więc ja się tam urodziłam i tam minęły moje pierwsze lata życia. To było Bukowsko, mała mieścina pod Sanokiem. Bardziej znany był Sanok jako miejscowość, aniżeli Bukowsko, a ojciec był sędzią, bo był sąd tam. Bukowsko, ojciec był sędzią i dlatego myśmy tam mieszkali. To było stąd moje miejsce urodzenia tam. No a potem to trochę były wędrówki, bo zależnie od tego, gdzie ojca rzucano, bo już zawsze rzucano, jako sędziego, do jakiego sądu. Bo był taki zwyczaj, że młodych sędziów przenoszono z jednego sądu do drugiego, jak gdzieś na przykład tworzono jakiś sąd w jakiejś miejscowości, no to zbierano młodych, tam przerzucano. Dlatego młodzi sędziowie niejednokrotnie wędrowali z miejsca na miejsce i nie mieli absolutnie stałego miejsca. I to samo dotyczyło i mego ojca. A to było Bukowsko i Sanok, a potem przynieśli ojca do Sambora i już dłużej było w Samborze. Już szkoła średnia, to było gimnazjum żeńskie w Samborze, bo w Samborze były 3 gimnazja.
2 męskie, pierwsze klasyczne z łaciną greką, drugie matematyczno-przyrodnicze i gimnazjum żeńskie, humanistyczne. Typ gimnazjum humanistyczny. Znaczy była łacina, nie było greki. Więc ja chodziłam do tego gimnazjum żeńskiego, humanistycznego w Samborze, które o tyle było dobre, że jak ja miałam łacinę, to potem mogłam iść spokojnie na medycynę, która mnie interesowała, bo to już miałam w gimnazjum. Więc gimnazjum miałam w Samborze, po gimnazjum samborskim pojechałam do Lwowa na studia i studiowałam medycynę w Lwowie, bo tam był Uniwersytet Lwowski i był Wydział Lekarski. Był Wydział Lekarski, w którym było aż 10 dziewcząt, bo to była określona liczba proporcji. Dziewcząt była 1/10 w stosunku do mężczyzn. Chłopców było coś około 100, mniej więcej, z tym, że tam też była narodowość polska, ruska i żydowska, tak jak tam ludność mieszkała, a dziewcząt było 10%. Więc niewiele, także nie tak łatwo było się dostać tam na te studia. To było tak. Rodzice przede wszystkim byli bardzo spokojni. Wychowywali nas konsekwentnie, to znaczy, bo byłem ja i starszy brat ode mnie, więc było to wszystko w domu, był spokój. Ja nie pamiętam żadnych awantur, żadnych kłótni, niczego, także to miało to swoje pewne, wysokie znaczenie, ten dom. Poza tym rodzicom zależało na tym, żebyśmy, ja i starszy ode mnie brat, żebyśmy szli do szkół. Więc pilnowali nas zarówno w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, ja byłam w tym gimnazjum żeńskim i ja byłam celerem w szkołach, bo rodzicom zależało na tym, żebym ja się szła dobrze. Ja byłam zdolna, zależało mi też, więc ja w całej gimnazjum ja byłam celerem od 1. do 8. gimnazjalnej, bez żadnych, nie tylko już ten, jak mówię celerem, to już wiadomo, że bez problemów, bez żadnych kłopotów. Brat nie był, powiedzmy, specjalnie celerem, ale był dobrym uczniem też. W 2. gimnazjum, gdzie rodzice z nami nie mieli problemów. A ja potem, jak zdałam maturę, to chciałam iść do Lwowa właśnie na medycynę, więc tam zdawałam egzamin wstępny. To było tyle kłopotliwe, że na medycynę przyjmowano dziewcząt 10 sztuk. A na tych 10 sztuk były Polki, 1 Rusinka, musiała być 1 Żydówka, więc było strasznie tego, trudno się w ogóle tam dostać. Ja nie wiedziałam, idąc na medycynę, co to jest medycyna. Więc przyjmowałam to, co dają, układy, wykłady i wszystko, nie interesując się, czy tak by miało, czy byłoby lepiej, czego. Nie, po prostu przyjmowałam fakty i koniec. Ja przyjmowałam studia jako studia. Takie są, widocznie takie mają być i mnie nie interesowało, czy byłoby coś lepiej, a gorzej, a byłoby... Nie. Ja studiowałam, takie były przedmioty, to robiłam, takie egzaminy, wszystko. Po prostu podeszłam obiektywnie do studiów i jako takie prowadziłam, żeby przejść, żeby nie tracić lat studiów, żeby to jest dobrze wszystko robić. Ja mnie specjalnie nie interesowałam przedtem takimi. Było wszystko w porządku u nas, to znaczy, wie pani, wszystko było zorganizowane, ułożone, opracowane, więc jeżeli człowiek chodził, no to wiedział, że tu ma te wykłady, tu ma to, tu ma tamto. I jeżeli chciał dobrze studiować, no to musiał ze wszystkiego korzystać, orientować się we wszystkich planach, programach, chodzić na wszystkie zajęcia i chodził. A jak mu się nie chciało, no to jego rzecz była. Tak chciałam i tak postanowiłam i powiedziałam, że pójdę
na medycynę, że będę studiować. To była moja prywatna, osobista decyzja. Że ja chcę iść, jak się w domu mówiło, bo brat był 3 lata starszy, więc się dyskutowało te 3 lata wcześniej, prawda? Dokąd, czy on pójdzie w tym kierunku, czy w tym, czym on chce być. No ojciec był sędzią, więc powiedzmy, też to była inteligencja, więc byli zorientowani rodzice i zależało im na tym, żeby my dzieci, żebyśmy poszli dalej. No i brat powiedział, że chce pójść na wydział prawniczy, tak jak ojciec miał prawa, bo potem jako prawnik to miał różne wybory, nie musiał być akurat sędzią, mógł w innym kierunku. A ja z kolei powiedziałam, że ja będę lekarzem i że ja będę na medycynie. Ja byłam osobą spokojną i osobą poważną, to znaczy w tym sensie, że jak ja coś chciałam zrobić, to miało być zrobione, porządnie zrobione i bez jakichś ubocznych działań, czy jakichś takich, czy innych historii. Dostać się na studia nie było tak łatwo, dlatego że dziewcząt miało być tylko 10%. Więc jak przyjmowano na pierwszy rok Wydziału Lekarskiego około 100 mężczyzn, to było około 10 dziewcząt. Na tych 10 dziewcząt jeszcze w tych 10 były Rusinki i Żydówki. To po jednej osobie względnie pod jedną to zależało, ile kandydatów było, prawda? Jak tam był egzamin wstępny. Więc nas nie było 10 sztuk nawet na pierwszym roku Polek, bo było mniej, bo było zostawione miejsce dla jakichś jednych czy 2 Rusinek. No to zależało od tego, jakie były kandydatki. Był egzamin wstępny, patrzono na świadectwo. No ja miałam z góry na dół bardzo dobre, więc miałam święty spokój ze świadectwem. Poza tym, jeżeli chodziło o egzamin wstępny, to też nie miałam problemu, więc ja miałam pewne pierwszeństwo, ale własną sobą zdobyte. Bo i świadectwo szkolne, i potem te wszystkie rzeczy miałam w porządku. No jak ten egzamin wyglądał? Proszę panią, głównie to były pytania z biologii i z chemii, z tego, co się przedtem miało, więc głównie była biologia, chemia, bo to były te przedmioty, które potem były na pierwszym roku. Więc można było pytać o biologię, bo byłem w gimnazjum i chemia też była w gimnazjum i przedmioty te potem były też na medycynie na pierwszym roku, więc mogły być i były pytania z tych przedmiotów. Względnie czasem były takie trochę pytania jak na inteligencję, ogólnie jakieś tam na tematy zdrowotne. Coś takie, to już trudno określić, jakie to były te pytania. I gdzie pani profesor mieszkała tam w Lwowie? Czy to była jakaś stacja, czy... Proszę panią, ja miałam tak, po pierwsze, że mogłam przez krótki okres, zresztą korzystałam z tego, miałam ciotkę w Lwowie. Znaczy to była siostra matki, zamężna, on był urzędnikiem kolejowym, bezdzietne małżeństwo, więc mogłam przez jakiś czas tam z początku u nich mieszkać, ale potem to chciałam z koleżankami ułożyć sobie i tak dalej, więc wyjechałam od nich mieszkania i mieszkałam z koleżanką. Bo tu dostała się na medycynę też koleżanka z mego gimnazjum z 8 klasy, więc razem z studentem mogłyśmy studiować i razem mieszkałyśmy. Powiem pani szczerze, czego może nie powinno mówić. Mnie nie interesowało zupełnie życie poza studiami i poza pracą. Więc ja nie umiem specjalnie na ten temat mówić. Ja nie szukałam żadnego kawalera i ja nie miałam kawalera. Nie był mi po prostu potrzebny. Byłam jedną z dziewczyn, nas było 10 dziewcząt, bo tyle mogło się dostać na ten pierwszy rok. Więc ja mieszkałam w domu akademickim z drugą, potem jeszcze z jedną we trójkę, potemśmy tam coś trochę zmieniały. Potem mieszkałyśmy prywatnie. Była taka stara, samotna wdowa Żydówka, która miała mieszkanie, pokój z kuchnią i ona mieszkała w kuchni,
a w pokoju myśmy mieszkały. Więc ja się zajmowałam, wie pani, sobą i studiami, a reszta mnie nie obchodziła. Nie miałam jakichś specjalnych przyjaźni, nie szukałam chłopców, nie szukałam tego. Chciałam iść na medycynę, dostałam się na medycynę, wobec tego siedziałam tam, chodziłam na wszystkie możliwe wykłady. Nie musiałam, bo wykłady nie były specjalnie obowiązkowe, no ale ja chodziło się na wykłady, na ćwiczenia, do preceptorium, więc roboty było dosyć. Ponieważ mi bardzo zależało na tym, żeby studiować, ja się bardzo do tego wszystkiego przygotowywałam. Mogę się pochwalić jedną rzeczą, niezależnie ode mnie, ja byłam zdolna. Więc nie musiałam się uczyć tak, jak uczy się tuma na gwałt. Poza tym uczyłam się systematycznie cały rok. Ja mieszkałam poza domem, bo rodzice nie mieszkali w Lwowie, więc mogłam czas dzielić dla siebie, tak jak chciałam. Mieszkałam najpierw z jedną koleżanką, czy potem inaczej, ale w każdym razie miałam czas na to, żeby się uczyć i poza tym ja się przygotowywałam przede wszystkim systematycznie. Ja nie robiłam tego, że nagle, bo będzie egzamin, to dopiero. Nie, ja się uczyłam cały rok. Poza tym ja liczyłam się z tym, już myślałam ewentualnie o pracy w katedrze anatomii, bo coś mnie to pociągało, więc z tego przedmiotu uczyłam się specjalnie. Od samego początku jak najbardziej dokładnie, żeby to wszystko opanować. Jeżeli chodzi o anatomię, był profesor Markowski. Znana osoba, surowa, bardzo taka, jakby powiedzieć, szorstka i surowa. Znaczy on nie chodził z sercem na dłoni, nie ten, ale wymagał, więc jego się raczej wszyscy mniej lub bardziej bali. Poza tym, nie, panu powiem, drugi to był z histologii, to był Szymonowicz. To chodziło o to, że są podręcznika, ale mniejsza z tym, ale chodziło o to, że my jako studenci traktowaliśmy profesorów zależnie od tego, jakimi oni byli wykładowcami swojej dziedziny. Na pierwszym roku medycyny najważniejszy był przedmiot anatomia i histologia i chemia, to na to się chodziło. I tych profesorów się głównie oceniało, od nich się głównie wymagało, bo to były i dla nas najważniejsze przedmioty. To myśmy pod tym kątem szli w tym kierunku. Bo mnie zainteresował człowiek. No a jak mnie interesował człowiek, to ja chciałam wiedzieć, jak on wygląda. Wobec tego anatomia, histologia, jakoś te szczegóły bardziej. Poza tym fizjologia jako czynności. Mnie to specjalnie interesowało i ja sobie budowałam człowieka. Z przedmiotów i z tych różnych, tak, no. To był mój kierunek, no. Po prostu zainteresowania. A na którym roku studiów pani profesor zaczęła pracować jako asystent w katedrze anatomii? To było jeszcze za czasów Proszę studiów, panią, to prawda? było, mogłam przyjść pracować w zakładzie anatomii po zdaniu egzaminu. Egzamin się zdawało po drugim roku medycyny, więc ja wcześniej nie bardzo mogłam, tylko dopiero po zdaniu egzaminu z anatomii, bo wtedy ja, wie pani, i też pokazywałam swoje świadectwo, co ja sobą reprezentuję, że ja miałam noty dobre i bardzo dobre z przedmiotów, czyli, że warto było się mną zainteresować w katedrze, bo gdybym ja miała same lufy albo powtarzała rok, to bym się na pewno tam nie dostała. A tak to wiadomo było, że ja coś sobą reprezentuję i jeżeli mnie to interesuje, to warto mnie ewentualnie do tego dopuścić. Bo tak dziewcząt tam było bardzo mało. Egzamin z anatomii był bardzo trudny. Dlatego, że po pierwsze anatomia był bardzo obszerny przedmiot. To była pierwsza rzecz, jest duża ilość materiału.
Następnie profesor jak pytał, to były pytania stosunkowo mniej lub bardziej szczegółowe, bo była budowa ogólna, budowa szczegółowa. Zresztą to zależy tam profesor czasem, ale w każdym razie egzamin z anatomii był bardzo poważnym egzaminem. Jeżeli ktoś go zdał na ocenę dobrą czy bardzo dobrą, no to był bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne. Ja byłam tak zwany porządny student, chodziłam w ogóle na wszystkie wykłady. Więc jak zaczynały się wykłady z anatomii, byłam na wykładzie z anatomii. Z histologii byłam z histologii. Uważałam, że po to są wykłady, żeby na nie chodzić. A zwłaszcza głównie chodziłam na wykłady anatomii i histologii, bo to jest budowa człowieka. I mnie to interesowało i chciałam jak najbardziej się w tym zorientować, więc na te wykłady stale chodziłam. Mniej chodziłam na chemię, bo ja tam chemiczką to nie było specjalnie, ale anatomia, histologia to były główne moje zainteresowania. Była taka rzecz, że profesor anatomii był bardzo poważny, spokojny i wymagający. I myśmy jako studenci wiedzieli, że to jest najważniejszy i najpoważniejszy przedmiot. Więc do anatomii każdy podchodził specyficzną dozą trochę strachu, w każdym razie szacunku i tak dalej. A jeżeli chodzi o asystentów, to byli ludzie, którzy byli jeszcze studentami. Przeważnie po zdaniu egzaminu z anatomii po 2. roku część z nich już zostawała na asystenturze i dopiero potem szli dalej, więc oni byli częściowo i studentami jeszcze, i już asystentami. Więc nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do nich. A poza tym profesor anatomii był bardzo wymagający i segregował sobie kandydatów na asystentów również. Dobierał sobie, kogo specjalnie chciał, więc jeśli chodzi o ćwiczenia z anatomii, ten to był zawsze na poziomie prowadzony. To było dużo miasto, poza tym był Lwów znany na wschodzie, był bardzo szanowany, lubiany. Lwów, więc można było powiedzieć, że miał taką specyficzną opinię o sobie. Lwów. Więc powiedzmy, Lwów był bardzo przyjemny. Był ładny rynek jako centrum miasta. Potem się rozchodziły te ulice. Bok był ładny, był park. Tam różny. Lwów był bardzo pozytywnie przyjmowany. Poza tym w Lwowie było dużo szkół. Tych średnich i szkoły wyższe, więc to było bardzo takie miasto kulturalne. Bo były wydział lekarski, znaczy wszystkie wydziały uniwersyteckie były, prawniczy, lekarski, matematyczno-przyrodniczy. Poza tym były inne wyższe szkoły, jakieś tam handlówki, nie handlówki. Dużo szkół było. Więc także tego było dużo szkół, no to również i profesorów dużo i powiedzmy inna atmosfera specyficzna, także tam było ten. Poza tym były bursy dla szkół, znaczy dla uczniów, nie dla szkół konkretnie. Także w Samborze też było dużo, powiedzmy, młodzieży. Mieszkanie w Lwowie wtedy było bardzo trudne, ciężkie i niebezpieczne. Po pierwsze tak, jak był okres, kiedy mieli do badania Niemcy, to na przykład były sprawy, historii na przykład z Żydami, bo Niemcy nie znosili Żydów, prawda, więc były to różne takie historie. Poza tym były w Lwowie narodowości, były Ukraińcy. Więc były okresy, kiedy człowiek nie wiedział, czy wyjdzie z domu i że wróci w ogóle do domu, czy będzie mógł pracować, czy co, bo albo byli tylko Polacy górą,
a dołem byli Ukraińcy i Żydzi, albo powiedzmy, jak prosili Niemcy, coś puścili trochę, to popuścili Ukraińcom, Polacy się bali znowu Ukraińców, Żydzi się bali cały czas, więc trudno to jakoś, wie pan, określić, ujednolicić i powiedzieć, było tak czy tak, bo to było zmienne. Zmienne przede wszystkim od tego, że była okupacja sowiecka, czy była okupacja niemiecka, ci byli co innego, ci co innego i to się tak przewracało i zmieniało. Pamiętam i nie pamiętam, bo człowiek o tyle pamięta, że powiedzmy nie bardzo po ulicy mógł chodzić, bo nie wiedział, czy każdej chwili nie dostanie po głowie, czy ten. Nie wiedział, co będzie mógł robić, gdzie będzie mógł pracować, co się robi, stara się. Tym bardziej, że powiedzmy tak, ja miałam starszego brata, więc też nie wiadomo, co z nim. Ojciec był sędzią, więc jako sędzia też stanowisko bardzo wątpliwe w okresie wojennym, więc trudno pamiętać było, co było ten. Człowiek tylko wiedział, że coś musi robić, gdzieś musi pracować, ale co i jak to nie było. Znaczy nie było możliwości swobody wyboru.